Teoretycznie, jak tak szukamy takich zależności, no to trochę mamy w garści Stany Zjednoczone poprzez Novo Nordisk i Ozempic. A tak, I have a dream. tak, tak. Co ciekawe, właśnie to wprowadzenie CEU w XIX wieku spowodowało mniejszą efektywność w gospodarce, ale jednocześnie wzrosła liczba firm małych i Łatwiej cena. kupić Coca-Colę niż wodę na Tak. stacjach. To było też tak. zaskakujące. No i poziom niezadowolenia jest olbrzymi. Koszt życia wzrósł tak mocno, że mnóstwo ludzi żyje od wypłaty do wypłaty. W dzisiejszym odcinku praktycznie przez przypadki odmienimy słowa Donald Trump, bo to właśnie 47. prezydent Stanów Zjednoczonych funduje nam rynkową zmienność. Zaczynamy drugi odcinek podcastu Pospekulujmy pod patronatem iForex Europe, gdzie możesz handlować kontraktami CFD w wyśmienitych warunkach z edukacyjną otoczką, którą zapewniamy my, czyli Aleksander Bożeński, który jest z nami już w drugim odcinku i oczywiście moja skromna osoba, czyli Dawid Augustyn. Zacznijmy od tego, co się w zasadzie aktualnie dzieje i czy polityka Donalda Trumpa jest polityką przemyślaną, czy wręcz przeciwnie? Jakie masz przemyślenia, jeżeli chodzi o 47. prezydenta? Już prawie mamy 3 miesiące. No, od zaprzysiężenia 21 stycznia to już troszeczkę minęło. Tak, no można powiedzieć, że albo Donald Trump rozgrywa jakieś szachy 5D, jeśli chodzi o politykę handlową, albo troszeczkę za bardzo przekłada takie negocjowanie biznesowe na kwestie polityki, bo tak naprawdę od lutego jesteśmy non-stop bombardowani jakimiś pomysłami Trumpa na temat CEU, tak? To chyba był początek lutego, kiedy pierwsze cła miały być wprowadzone, potem chwilę przed wprowadzeniem tych ceł zostały one odroczone o miesiąc, potem o kolejny miesiąc. Teraz jesteśmy na etapie takim, że już niedługo będą najprawdopodobniej wprowadzone, chociaż jeszcze niedawno, chyba wczoraj powiedział Trump, że jednak nie wszystkie produkty będą podniesione cłami, więc no jest to dosyć ciekawe i troszeczkę mi się wydaje, że Donald Trump bardzo dużo czytał, nie wiem, Hamiltona może, albo czasy tej epoki pozłacanej, czyli tam końcówka XIX wieku, kiedy w Stanach Zjednoczonych były te wysokie cła. No i powiem Ci, że czytałem sobie opracowanie na temat tej epoki pozłacanej, kiedy te cła były wysokie, tam wynosiły jakieś 30-40% tak średnio. I według badań tam pana Kleina i Meissnera wyszło, że wprowadzenie ceł bardziej przyhamowało rozwój Stanów Zjednoczonych niż go... Czyli rozwój był pomimo, a nie dzięki. Tak jak się teraz uważa, bo powiedzmy sobie jasno, Trump chce z powrotem produkcję widzieć przede wszystkim w poszczególnych stanach, ale Stanach Zjednoczonych, a nie krajach, z którymi Trump wcześniej, no nie Trump, ale Stany Zjednoczone budowały taką długoterminową relację. I to może być trochę niezrozumiałe, bo po pierwsze, co się wydarzyło? No, eksplodował deficyt handlowy. Eksplodował dlatego, że importerzy zaczęli importować na masową skalę po to, żeby zrobić sobie trochę bardziej długoterminowe zapasy, no bo przy takiej polityce, jaką Trump realizuje, nie sposób planować z wyprzedzeniem. Jedynym sposobem to było zamówić jak najwięcej, dopóki ceł nie ma, bo nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Więc ten deficyt handlowy eksplodował. To oczywiście odbiło się na sytuacji amerykańskiej waluty, ale też odbioru Stanów Zjednoczonych, bo nie masz takiego wrażenia, że Europa może się trochę z takiego letargu obudzić i ci, którzy ze Stanami Zjednoczonymi w szczególności byli w takim partnerstwie handlowym, trochę otworzyli oczy i zaczęli stwierdzać, czy rzeczywiście nasza gospodarka jest na tyle bezpieczna, żeby sobie tą relację móc w jakiś sposób przerzucić chociażby na inne kraje. O, to też można powiedzieć, to zależy, tak? Bo na niektórych jednak rzeczy jesteśmy uzależnieni od Stanów i raczej nie znajdziemy substytutów. To no, przykładowo tak, Google, Amazon, Microsoft, trudno sobie wyobrazić korzystanie z jakichś europejskich odpowiedników. No ja przyznam szczerze, że średnio je widzę.
Jeśli weźmiemy sobie pod uwagę, nie wiem, półprzewodniki, no to też europejskiego producenta na wysokim poziomie, to projektanta oczywiście, nie producenta, projektanta to raczej nie ma. Więc tu raczej nie widzę jakichś szans. Po drugie, Unia Europejska to jest związek 20 kilku krajów i każdy ma swoje interesy, Ja wiem, Stany Zjednoczone mamy 50 stanów. ale wspólnego prezydenta i wspólną politykę jednak handlową i to te tarcia, no nie słyszymy o takich tarciach jak załóżmy między Teksasem a Kalifornią, jak między załóżmy, nie wiem, polityką rolną, co widzi Polska, a co widzi na przykład Hiszpania czy Francja, tak? No to jednak mamy Przecież troszeczkę Kalifornia i Teksas też są dwa światy. dwa światy, tak, ale jednak jeśli weźmiemy pod uwagę przepływ kapitału wewnątrz, jest o wiele bardziej płynny w Stanach Zjednoczonych niż w Unii Europejskiej. Jeśli chcemy skalować działalność w Stanach, jest zupełnie inaczej niż w Unii, bo w Unii spróbuj wprowadzić jakiś produkt ogólnoeuropejski dla konsumentów, to w zasadzie musisz zgody uzyskać w każdym kraju, żeby móc sprzedawać produkt, więc no, Jest inaczej, wiadomo. jest inaczej, Te, jest inaczej. te puzzle czy pionki w tych szachach 5D są różnie na różnych kontynentach ustawione. Nie masz wrażenia, że Donaldowi Trumpowi po prostu zależy na tym, żeby ten kapitał zbyt mocno do amerykańskiej waluty nie napływał? No po kursie euro-dolara mamy potężne odreagowanie i powrót z prawie parytetu. Tak, tak, właśnie. Odbiliśmy się dosłownie jak od ściany. Przecież w tamtym roku to w ogóle gra pod parytet to była jedna z tych najpopularniejszych strategii, tak? Że granie na mocnego dolara, słabe euro było. No teraz, teraz wyszło w drugą stronę. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. No jest pytanie, tak? No wiadomo, że dla Trumpa osłabienie dolara miałoby pozytywny wydźwięk pod względem eksporterów, tak? No, eksport byłby tańszy. Jeśli byśmy założyli, że Stany Zjednoczone mają co eksportować na tyle, co by świat zaimportował, tak? No bo inaczej importujemy sobie inflację, tak? Jeśli dolar osłabnie, deficyt handlowy nadal jest spory, no to importujemy towary, musimy zapłacić więcej dolarów, importerzy muszą to przerzucić na klientów, na konsumentów i wtedy mamy import inflacji, więc to też jest ciekawe i też widać, dlaczego rezerwa federalna tak troszeczkę podchodzi dosyć stonowane odnośnie obniżek stóp procentowych, tak? Znaczy na ten moment zmieniło się też prawdopodobieństwo, bo na tym najbliższym posiedzeniu mamy zdecydowanie największą szansę na utrzymanie stóp na niezmienionym poziomie. Przełom może nastąpić 18 czerwca, czyli na jeszcze Tak, kolejnym tak. i tam wtedy bodajże na ten moment według kontraktów terminowych na przyszłą stopę procentową około 60%, niecałe prawdopodobieństwa, że stopy zostaną ucięte o 25 punktów bazowych i to już mogłoby wywołać pewien sznurek też odpływu kapitału od dolara, w szczególności tego zagranicznego, bo takie pojawią się coraz większe dysproporcje, albo inaczej, większa premia za ryzyko w lokowaniu na przykład w polskim złotym. No bo my utrzymamy stopę najprawdopodobniej na niezmienionym poziomie. Tak, tylko że nasz rynek jest bardzo płytki i w zasadzie niewielki procent kapitału, który by spłynął ze Stanów Zjednoczonych do Polski, mógłby Ale to sprowadzić. taki przykład po prostu chciałem Tak, pod kątem tak, home jasne, bias, że tak, jednak tak. mamy ten home bias. Polacy inwestują przede wszystkim na polskim rynku kapitałowym, więc to takie chyba porównanie najbardziej adekwatne do tej sytuacji walutowej. Nie? No tak, tak. No jest też jeszcze kwestia pytanie odnośnie recesji, tak? No bo ta polityka, ta właśnie cła polityka Trumpa powoduje, że wzrosło ryzyko recesji, tak? To już jest teraz powyżej 40% na to, że ta recesja może się pojawić. Więc to też może zmusić Fed do. Mówisz o technicznej recesji, czy mówisz O o technicznej, technicznej? Czyli tak, mówimy tutaj tak. o sytuacji, w której 2 kwartały z rzędu PKB nie rośnie, mamy ujemny wzrost, jak to się mówi, bo nie Tak, mówimy zwykle o spadkach, tylko o ujemnym wzroście w przypadku PKB. I to niekoniecznie musi oznaczać kryzys. Nie, absolutnie nie. To jeśli się spojrzy, nie wiem, na małe amerykańskie spółki, to raczej rynek dosyć podszedł, zdyskontował taki dosyć zły scenariusz, tak, dla amerykańskiej gospodarki i to widać w wycenach obecnie. No ale zobaczymy, co będzie dalej, tak. No, to, czego rynek nie lubi, to jest nieprzewidywalność. To nawet nie chodzi o to, że te stopy że te cła zostaną wprowadzone, tylko no liczymy na to, że jeśli już Trump
powie albo jego administracja, że jednak wprowadzamy te cła, no to wprowadzamy, one na pewno będą na określone produkty, a nie jest tak, że po prostu przyjdą lobbyści z przemysłu samochodowego i powiedzą, no ale nie można wprowadzić ceł na tak wysokich na produkty motoryzacyjne w Meksyku, no bo my przecież mamy fabryki w Meksyku i powoduje to wzrost kosztów produkcji, tak? No i spadek zysków. Zresztą I potężną inflację. no, teoretycznie przynajmniej ten szok inflacyjny na początku mógłby wprowadzić, chociaż też trzeba powiedzieć, że marzenie do tego, żeby sprowadzić tą produkcję z powrotem do Stanów Zjednoczonych, bo też jeszcze raz wrócę do tego, tej analizy. I have a dream. Tak, tak. Co ciekawe, właśnie to wprowadzenie ceł w XIX wieku spowodowało mniejszą efektywność w gospodarce, ale jednocześnie wzrosła liczba firm małych i wzrosło zatrudnienie w branży przemysłowej, tak, która była chroniona cłami, więc kosztem nieefektywności w gospodarce ludzie mieli pracę i to może jest ten plan Trumpa, ale no na przykład na ostatniej konferencji wynikowej Align, to jest taki producent alignerów na zęby, powiedział, ma produkcję w Meksyku i powiedział, że wprowadzenie ceł 25% nie spowoduje tego, że przyniosło produkcję do Stanów Zjednoczonych, tak, bo po prostu ten To koszt nie jest wystarczający nie jest wystarczający. bodziec, albo inaczej, wyższe cła już mogłyby tak naprawdę zabić albo po prostu spowodować kosmiczny wzrost cen, ale dalej zainwestowanie i w przeniesienie produkcji do Stanów Zjednoczonych, no to brzmi naprawdę mało realnie, a tutaj chyba jeszcze warto podrzucić takie tło samych wyborów i zwycięstwa Donalda Trumpa, bo przecież mnóstwo ludzi głosowało nie za Trumpem, tylko przeciw polityce, którą realizował Joe Biden, obarczając prezydenta między innymi za wszystkie problemy gospodarcze, które kraj dotykają. Niektóre są słuszne, niektóre mniej słuszne, no bo przykłady zamykania jakichś szybów naftowych czy wydobycia surowców, no oczywistym jest, że powodowały, że nagle miejsca, które były i gdzie był jeden główny pracodawca, nagle potężny wyskok bezrobocia, no i potężny problem tej lokalnej społeczności i to poziom niezadowolenia. Mam znajomego, który jest góralem i ma obywatelstwo amerykańskie. To nie jest nic jak gdyby zaskakującego, biorąc pod uwagę górali. Akurat niedawno miałem okazję z nim o tym podyskutować, gdzie on ma trochę bardziej i większy kontakt z takim przeciętnym mieszkańcem, przeciętnym obywatelem Stanów Zjednoczonych, no i poziom niezadowolenia jest olbrzymi. Koszt życia wzrósł tak mocno, że mnóstwo ludzi żyje od wypłaty do wypłaty tylko i wyłącznie po to, żeby przeżyć. I sam mówił w porównaniu do Europy, jeżeli chodzi o to, ile mamy dni urlopowych, jak wygląda kwestia ochrony i praw pracownika w porównaniu do tego, co jest w Stanach Zjednoczonych, no to tutaj można powiedzieć, że w Europie mamy Eldorado pracownicze w porównaniu do tego, co jest w Stanach Zjednoczonych. Tak, to jest Eldorado pracownicze, tylko jest też ta druga strona medalu, czyli produktywność, tak. No jednak jeśli chodzi o produktywność, o pracowitość Amerykanów, no Amerykanie pracują o wiele więcej niż przeciętny Europejczyk. No i trzeba powiedzieć, że Europa została technologicznie skolonizowana, tak, przez Stany Zjednoczone. Tak w zasadzie, jeśli spojrzymy na jakiś produkt globalny, który pochodzi z Europy, no to co pierwsze przychodzi na myśl, to chyba Spotify, tak? No i Skype, który został wykupiony przez Microsoft. Teoretycznie, jak tak szukamy takich zależności, no to trochę mamy w garści Stany Zjednoczone poprzez Novo Nordisk i Ozempic. A tak, jeśli chodzi o odchudzanie, tak, no to faktycznie pod tym względem to tak. To tak, tylko że to jest malutki wycinek. Znaczy też, no nie z perspektywy duńskiej, bo tam 40% kapitalizacji duńskiej giełdy to jest Novo Nordisk i Novo Nordisk w zasadzie zassał z rynku pracy pracowników konkurencyjnych firm farmaceutycznych. No i jak Novo Nordisk będzie zwalniał, to ten pracownik nie będzie miał gdzie się udać, bo konkurencji nie będzie za bardzo na tym lokalnym rynku, ale to jest problem Duńczyków
i obywateli Stanów Zjednoczonych, w szczególności pod kątem tego, jak wygląda temat żywności, odżywiania się, no ale to też jest tak, że szukamy najtańszych produktów, a niestety te najtańsze produkty, ich jakość jest fatalna. W Stanach to w ogóle, jak byłem w Stanach Zjednoczonych, to jakość jedzenia była dosyć słaba. Jeśli chciało się zjeść to organic, to już to było wysoka Tam cena. łatwiej kupić Coca-Colę niż wodę na Tak. stacjach. To było też zaskakujące. No ale to są ich zwyczaje, całe szczęście nie nasze. Natomiast odnośnie polityki Trumpa, bo A jeszcze tak, jeśli chodzi o tą Europę, Okej. to nie tylko Ozempic, ale tak sobie przypomniałem, że jeszcze jest ASML, tak? No to Oczywiście, przecież tak. to Tak, bez tak, tak. niego, bez niego TSMC nie wyprodukuje żadnych nowych chipów, nie? Więc tak. Mamy globalną gospodarkę. Te sieci powiązań są takie, że teoretycznie jakby każdy się uparł, to wracamy, naprawdę cofamy się w tej grze związanej z rozwojem, wzrostem efektywności, czy po prostu sensowności podejmowania niektórych działań. No bo ja osobiście uważam, że nie ma nic złego w tym, że wchodzi nam coraz lepszy poziom automatyki i tak dalej, i ludzie są wykluczani z procesów, które możemy zautomatyzować, Pewnie, że tak. bo szkoda życia na takie rzeczy, a i tak ten pracownik jest potrzebny. To widać między innymi w Polsce, gdzie to bezrobocie, jak wzięlibyśmy pod uwagę szarą i czarną strefę, tak naprawdę bezrobocie jest troszeczkę pojęciem nieistniejącym, i to przesunięcie siły roboczej, no i teraz chciałem się odnieść do jednego tematu, właśnie z przesunięciem tej siły roboczej. Mhm. W administracji Donalda Trumpa na rynek pracy. Czym zajmuje się Elon Musk aktualnie? No bo mamy Komisję do Spraw Efektywności, która sobie działa, która sobie Radośnie redukuje, działa. Tak, rośnie. tak. Rośnie też niezadowolenie w Kongresie, bo już pojawiają się głosy senatorów, że kim jest Musk, czemu on nie stanie przed komisją, nie przedstawi tych wszystkich dowodów na nadużycia, na nieefektywności, tylko to się tam nie pojawia. Więc ten poziom wzburzenia, oczywiście, najgłośniej krzyczy opozycja. O demokracji, Natomiast słychać tak. też pojedyncze głosy z obozu republikanów, że tam coś też nie do końca gra, jeżeli chodzi o ten układ dwóch panów, Donald Trump, Elon Musk. No tak, no trzeba też powiedzieć sobie szczerze, że to jak były rozdysponowane federalne pieniądze, no to była stajnia Augiasza, tak? No to trzeba było kiedyś wziąć i uporządkować, by się przydało, ale może nie w taki sposób, jak jest obecnie, bo taki sposób może efektywnie działać w firmie, na przykład jak robimy głęboką restrukturyzację, no ale jednak gospodarka jest troszeczkę bardziej złożona, a jeśli bierzemy kwestie rządowe i kwestie regulacyjne, kwestie, nie wiem, polityki obronnej kraju, no to raczej tutaj nie należy ciąć jak leci. Znaczy, wiadomo, że ten Dodge powstał po to, żeby troszeczkę ten rozdmuchany aparat państwowy troszeczkę przykrócić w Stanach, bo zresztą ja uważam, że ten problem jest o wiele mniejszy, o wiele ważniejszy jest według mnie reforma służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych, bo tam to już jest absurd po prostu totalny.